Witajcie telewidzowie! Kolejnego dnia Marika w firmowej koszulce. Trochę stuningowanej, zobaczcie, ostatnio pachy powycinam, no nie wyszło to najlepiej, ale... Jest dobrze. Ale jest dobrze. Jest dobrze. A my spakowani, jakby wytrzymaliśmy tylko jedną nockę, może nie w tym hotelu, ale w tym pokoju. Byliśmy zapytać, pani powiedziała, że możemy się przenieść na górę. Z lepszym widokiem będzie, bo jesteśmy tutaj na parterze, także. Ale dopiero o 15 możemy się prowadzić, więc my nie będziemy czekać, zabieramy nasze plecaki, zostawimy na recepcji. No i jedziemy jeszcze tutaj pozwiedzać trochę te plaże dookoła, no bo tutaj te Kaolak, no to słynie z tego, że może nie jakieś najlepsze te plaże, ale jedziemy zobaczyć, jak one wyglądają. A co do jeszcze tego pokoju, no to mamy tak, teraz mamy dżunglę za oknem, jakby tutaj od razu ludzie chodzą i no pracownicy, więc jakby tej przestrzeni nie ma, mieliśmy całą noc w sumie otwarty balkon, ale mimo wszystko, wiecie, no jakoś tak ktoś Wam może zajrzeć, a na górze będzie całą noc otwarte, jeszcze nie No nie przesadzam, bo będzie gorąco z otwartym. Dzisiaj spałeś i tak? Ci nie przeszkadzało. A, okej. Chodź, dzisiaj to Ci nic ale nie to akurat przeszkadza. klima jest pod tym i robi taką ścianę, że to ciepło nie wpada. Wychodzimy już z naszego pokoju i zobaczcie, panie tutaj piorą ręczniki ludzi, którzy się wyprowadzili już. Recepcja jest tutaj, a my przenosimy się z tego pokoju tam na trzecie piętro. Także idziemy zostawić nasze plecaki, bierzemy skuter i jedziemy pozwiedzać. No to jedziemy. Dzisiaj lekko będziemy podróżować śladami Robercika. Jak oglądaliście Robercika ostatnie wyprawy po Tajlandii, to oczywiście Makłowicza. On gdzieś tam się kręcił w tamtych rejonach, więc my jedziemy na te same plaże albo podobne, tak. tam okolice. Zatrzymaliśmy się na śniadanie, przejrzeliśmy, co tutaj pan ma. Tutaj kurczaki, niektóre jeszcze nie gotowe. O, tutaj są jakieś ryby, no ale nie przekonało nas, to jedziemy po drodze, poszukamy czegoś innego. Za 70 batów był kawałek kurczaka, gdzie normalnie no danie za 70 batów zjemy. Tak, i to nawet w Bangkoku 2 dania. Zatrzymaliśmy się na kawę i wyjechaliśmy tylko za miasto i już ceny fajne. Po prostu zobaczcie, kawa cappuccino z mlekiem 50 batów, czyli 6 zł wychodzi, także bierzemy dwie. Pamiętajcie, żeby powiedzieć, że bez słodkiego, jeśli nie chcecie, bo pani ma tutaj takie coś nam pokazała i pyta się, że to. I ostatnio też mówimy, że to. Znaczy, tak, ja już wiedziałam, że to nie jest to, ale Marcin, jak to zobaczyłeś pierwszy raz, to chyba pomyślałeś, że to jest fresh milk. Ale oni mają tak, że jak powiecie bez cukru, to jest... dla nich nie, to cukier, ale dla nich to nie jest mleczko słodkie. Do słodkiego mleczka też ci wam naleją, więc musicie powiedzieć tak. No sweet, no sugar, nic. Ale to jest słodkie mleko, ale jeszcze dodają tego kondensowanego mleczka, więc musicie uważać na to. Bomba węglowodanów. Pani nauczona robić z samym mlekiem teraz proporcje, pani nie wie jak tutaj zmieszać, bo tak to pani jeszcze, powiedzieliśmy, a pani jeszcze bierze kartonik troszeczkę. Także no tutaj trzeba nawet ich pilnować trochę. Ostatnio kupiłam tylko 3 pary spodenek, może jeszcze jedną dokupię. Też zobaczcie, 80 batów takie spodenki. Tutaj sukienka za 120 batów, co tutaj pani jeszcze miała, widziałam. Także ceny naprawdę bardzo dobre. 80 batów to tyle, ile ja dałam na tym markecie. To jest około 9 zł. Daleko nie ujechaliśmy, bo dosłownie z minutę i trafiliśmy na taką lokalną restaurację. Zaraz sprawdzimy menu, ale widzę, że pani ma tutaj jakąś zupę. Zupa kurczakowa, widzę, delikatna. No zaraz sprawdzimy. No tak to wygląda, tam widzę jakieś ryże też. Okej, gdzie masz Mari menu? Nie ma. A, pani ma. Pani już niesie. Dobra, sprawdzamy co tutaj mają. My już złożyliśmy nasze zamówienia, zaraz wam pokażemy, ale często pytacie, czy pijemy z tym lodem i czy nie mamy problemu. My zawsze pijemy ten lód i jakby nam pasuje i jest okej. To już bardziej ktoś nam ostatnio napisał, że po piwie można mieć problemy. Ale to było w Kambodży, w sumie nie w Tajlandii. W Tajlandii, faktem, nigdy nam się to nie zdarzyło, a w Kambodży zauważyliśmy, że po piwie no, nieraz mieliśmy awarię. Też moim zdaniem ciężko jest określić, po czym się coś ma, bo czasami się wraca wieczorem albo wstajecie i macie jakiś problem, a tyle się wydarza w ciągu dnia, że ciężko powiedzieć po czym. To też prawda, ale ja zauważyłam jedną zależność w tym, więc myślę, że jest w tym prawda, że po piwie z nalewaka może być problem. Nie zawsze, ale to może nie problem z piwem, tylko że ze szklankami, bo są myte w jakiejś brudnej wodzie z bakteriami. Bo po butelkowym raczej tego nie było, nie? No nie, ale może być właśnie z tego nalewaka, że coś jak tam jest. I zauważyłam to, jak braliśmy tylko lane piwo. Zjedliśmy, idziemy zapłacić i jedziemy dalej. Pani tutaj ma kuchnię. Bardzo czysta kuchnia, powiem wam. Płacimy, patrzcie jaka ładna czysta. Rachunek już zapłacony, 170 batów wyszło, czyli niecałe 20 zł za te dwie porcje. Gotowa? Chodzi za mną tę piosenkę po głowie. Tak. My właśnie jesteśmy też po śniadaniówce w Polsce, zrobiliśmy. Jak ktoś nie wie co to śniadaniówka, to zapraszamy zobaczyć sekcję live. To jest bardzo popularne w Tajlandii, w ogóle w tych krajach, patrzcie. Tutaj jest restauracja, przygotowują sobie jedzenie, zupa, a tutaj dom rodzinny i dziewczynki się bawią. Jest ołtarzyk, także patrzcie, nie widzicie? Dzieci zawsze jakoś koło biznesów, rodziny, rodziców się bawią. No, jeszcze po prawej stronie tutaj masz króli, jak medale. Aha, no widzicie, coś tutaj się dzieje. No to pozdrawiamy, jedziemy. Dojechaliśmy już na plażę, która się nazywa jak, Marii? Coconut Beach i to naprawdę jest Coconut Beach. To nie jest taka sama plaża, jak widzieliśmy w Kambodży.
to jest z prawdziwego zdarzenia Coconut Beach. Naprawdę, palmy są wszędzie. Wszędzie, dookoła. Cała trasa, jak tutaj jechaliśmy, ostatni kilometr, no to wszędzie palmy. Idziemy zobaczyć jeszcze, jak wygląda plaża. Jest też Coconut Beach restaurant, czyli tutaj można zjeść pewnie jakieś tajskie dania. No patrzcie, jak to ładnie wygląda tutaj stąd. Już widzę ładny kolor wody, sporo leżaków, więc pewnie sobie można to tutaj wynająć. I też widzę, że jest odpływ, bo woda musiała być aż gdzieś dotąd. Ale kolor wody piękny. Tak, kolor wody bardzo ładny, jak na Tajlandię, tutaj Wam powiem, elegancko. Tutaj mi się wydaje, że woda była, jest dość spory odpływ. Tu jeszcze czuć mokre, w sensie piasek Tak. jest wilgotny. Plaża jest dość płaska, więc no, ten odpływ tutaj jest bardzo duży. Ile małych krabików! Tak, patrzcie, ale one Chowają one się od razu. pochowały, tak. Tutaj te małe dziurki wszystkie, to są małe kraby. Zresztą widać, bo te kulki, co są tutaj porobione, no to oni jak tak chodzą, tyk, 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 to kule. Jesteśmy mile zaskoczeni, jakie są ceny za masaże. 350 za tajski masaż, za stopy też 350. 400 za godzinny masaż z olejem to jest taka sama cena jak w Bangkoku. Rozbijamy się pod palmowym cieniem, tutaj zobaczcie, palma u góry nad nami. O, będzie nas trochę chroniła. Ale nie ma kokosy. Trzeba uważać, Nie zawsze ma kokosu, pamiętajcie. właśnie. Pozrywane, a ja rozbieram się i skakuję do wody. Bamboozled by the way you led me on to think that maybe I could be the one. And baby, I thought you would hold together for forever, but your heart's been changing like the weather. Let my head fall over my high heels, and you're acting like it's no big deal. Then you say Okej, Coconut Beach mamy zaliczone, zobaczcie te piękne palmy za nami. Jedziemy teraz na w sumie drugą plażę. A woda była tak gorąca, że się nie chciało z niej wychodzić. To chyba najcieplejsza woda, z jakiejkolwiek się kąpaliśmy. Zdecydowanie. W morzu oczywiście. Przyjechaliśmy na kolejną plażę, zobaczcie. No i tutaj jest piękny hotel, się nazywa Heaven. Heaven Beach nawet, tak się chyba też nazywa plaża. No zobaczcie, piękny, długi basen. Teraz tak lekko tylko widzicie. No piękna sprawa. Marii mówi, że sprawdziła cenę. Jak już Marcin wspomniał, spojrzałam na cenę, bo lubię sobie popatrzeć na cenę takich hoteli. 5400 batów to jest 618 zł doba. Ale coś mi się wydaje, że tutaj ludzi zwożą z jakichś biur podróży i mają opłacone po prostu jakieś takie mini all inclusive. Wczoraj też podpytaliśmy ludzi, bo zauważyliśmy, że jest sporo Niemców, a akurat Polacy, którzy mieszkają w Monachium, serdecznie pozdrawiamy, albo wylecieli z Monachium, kupili też właśnie taką wycieczkę przez biuro podróży. Ze śniadaniem. Ze śniadaniem tylko. No i być może tutaj tak samo jest, ale powiem Wam, ten resort jest aż po prostu, jak zobaczyłam na Google'ach zdjęcia, jak wygląda ten basen, on jest na całej długości tutaj. 100 metrów ma. Jest po prostu więcej moim zdaniem, on jest ogromny, no i przepięknie to wygląda, te mostki tutaj, łączenia, jak coś to Wam podlinkujemy, bo sobie możecie zobaczyć w Google'ach, bo naprawdę wow. Ale niedaleko stąd, tak nie wiem, 300 metrów jest Orchid Hotel i za miesiąc już, na dzisiaj jest zarezerwowane wszystkie noce, wszystkie miejsca. Kosztuje ponad 1000 batów lekko, czyli 130 zł mniej więcej. A plaża to się nazywa Khuk Khak, a nie Heaven, tak jak Wam tam powiedziałem. Heaven to po prostu ten hotel się nazywa. No patrzcie, cała plaża dla Was. Przez to, że tutaj nic więcej nie ma oprócz takich resortów, a w resortach to ludzie bardziej siedzą w basenie, więcej ludzi. No zobaczcie, tutaj na palcach jednej ręki można policzyć. Tam widzę jakieś dwie pary idą, tu jedna osoba siedzi, no może trochę więcej, tam w wodzie jakieś osoby. No i z tej strony tak samo. No zobaczcie, pusta plaża, wpadajcie tutaj, jak chcecie odpocząć od ludzi. Ładna plaża, ale my nie zostajemy tutaj, bo tutaj nawet nie ma gdzie się za bardzo schować, jakbyśmy chcieli poleżeć. Jedziemy dalej zobaczyć. Ale warto tutaj przyjechać Tak. i na taki relaks. To jest o wiele bardziej spokojna plaża. Kilka ludzi tutaj leży w wodzie, ktoś sobie spaceruje, ale generalnie no nic się nie dzieje. W porównaniu do tej plaży Coconut Beach, to tam bar na barze.
dużo tych foteli rozkładanych przy plaży, wzdłuż, coś się cały czas dzieje. A tutaj po prostu przyjeżdżacie, relaksik, nikogo nie ma. Jeżeli lubicie cały czas na słońcu siedzieć, no to dla Was. Oczywiście można gdzieś tam pójść do tego tutaj takiego małego lasku i się tam schować też. Dosłownie kawałek od głównej drogi zatrzymaliśmy się, zaraz Wam pokażę, tu jest taka rzeczka, płynie, no piękna sceneria, same palmy i tutaj jest, widzę, że taki stary most, tutaj trochę jakieś deski przyczepione, żeby nikt nie wypadł, zobaczcie, to wszystko zardzewiałe, no ale sceneria bajeczna, wszędzie palmy dookoła, tutaj są jakieś tam resorciki, tam dalej jest morze, plaża, nad którą byliśmy, patrzcie jak to ładnie wszystko wygląda, to akurat słońce w tą stronę świeci, nie widać tych kolorów, ale z tej strony zobaczcie jak to wszystko zielono. Przyjechaliśmy na jeszcze jedną plażę. Powiem Wam, że słońce jest teraz za chmurami, ale też w sumie fajnie, bo słońce teraz tak nie świeci. Też są palmy, też jest duża plaża. Zobaczcie, jest godzina 17, a ludzi bardzo mało na plaży. Dzisiaj nie mamy za wiele czasu, więc przyjechaliśmy już do pokoju, zabieramy nasze walizki, bo jak Wam mówiliśmy, przeprowadzamy się tam, a nie mamy czasu z racji tego, że Marika zaraz zaczyna zajęcia. Jesteśmy już w naszym pokoju, jest taki sam, no prawie takie same też meble, tylko z tą różnicą, że to jest na wyższym piętrze i mamy teraz widok, o proszę bardzo, tutaj na całą dżunglę. Tam jest też jakaś fajna góra przed nami, no a wcześniej mieszkaliśmy tam na samym dole. Witajcie telewidzowie! To jest nasz ostatni dzień na zachodnim wybrzeżu Tajlandii, czyli jesteśmy na Khao Lak. Jedziemy trochę niżej i bardziej na wschód teraz. Gotowa? Gotowa, aczkolwiek zadomowiłam się tu troszkę. Podoba mi się ten pokój, w którym byliśmy. Za oknem dżungla. Plaże tutaj są szerokie przy przypływie. Nie ma w ogóle prawie tej plaży. W sumie nie ma w ogóle, ale przy odpływie jest to bardzo szeroka plaża. Kamienista, piękne palmy, resorty. Rodzinne miejsce. Takie. Rodzinne, dokładnie. Takie na odpoczynek, słuchajcie. Więc jak ktoś ma dzieci, to myślę, że tutaj okej. Wynajęliśmy skuter na kilka dni. No i trochę się zgapiliśmy i wczoraj do nas dzwoni właściciel, gdzie jesteśmy, a my mieliśmy wczoraj oddać skuter. No to powiedzieliśmy mu, że jeszcze potrzebujemy ten skuter. No to zaczął coś tam wymyślać, że nie może, bo nie pracuje później jakieś 2 dni. No, że jest muslimem, że mają jakieś nieświęto, czy będą coś przygotowywać pod to święto. I teraz dzisiaj nie wiemy. znowu dzwonił, a mówimy, że jutro przyjedziemy. Wsiadamy na nasz skuter, jedziemy jeszcze poszukać coś do jedzenia i śmigamy. Myślisz, że dojedziemy dziś do Krabi? No nie wiem, Albo- to zależy. A czy dojedziemy? Możemy jechać nawet jak Znaczy, będzie ciemno, no tak, to to bez dojechać. problemu. No tylko, że jeszcze jest po drodze, ale to i tak, no na spokojnie chyba musimy tutaj przyjechać na dłużej. Za wiele miejsc jeszcze nie ma pootwieranych, a my nie mamy za wiele czasu, więc dzisiaj będzie śniadanie w 7. Jedzenie jedno danie już w mikrofali i ja jeszcze sobie zamawiam kawę do tego. Mariki danie już zagrzane, bierzemy tylko jeszcze tą kawę, którą pani robi, ale to nie moja kawa jest tam. I idziemy zjeść. Marii dzisiaj śniadanie po tajsku, bazylia, kurczak, jajko, a ja mam śniadanie po polsku, 2 jajka na twardo. Nie w każdym 7-Eleven są krzesełka, akurat w tym są, więc skorzystamy z tego, żeby nie siedzieć na zewnątrz w upale. Już się trochę wycwaniliśmy i kładziemy sobie koc, żeby nie grzało, bo jest patelnia, jest lekko po godzinie 12. No i nie samo tyle siedzenie się nagrzewa, co ten plastik tutaj. I jak dzisiaj usiadłam, to już uważałam mimo wszystko, a trochę się przypaliłam. Zatrzymaliśmy się po drodze, bo zobaczyliśmy piękny widok na plażę, palmy. Tam widzę jakieś resorty są i tutaj jest jakaś kawiarnia. Idziemy zobaczyć, jakie widoki są. Wchodzimy do kawiarni i zobaczcie, trzeba ściągnąć buty, więc ściągamy nasze klapeczki. Widzę jakieś drzwi, tutaj można sobie menu sprawdzić.
Piękny widok, coś mi się wydaje, że będzie z tego miejsca. Jestem już w środku, tutaj panie robią kawę. Mariczka z tyłu za mną, musicie zobaczyć, jaki piękny widok. Wow. Na całą plażę. Ale ładnie. Sprawdziliśmy widok, piękny, Marika jeszcze tam zdjęcia pstryka. Mamy kawkę, więc pocieszyliśmy się tylko widokiem i jedziemy dalej. Tak nazywa się ta kawiarnia, jak będziecie, no to możecie sobie tutaj wpadać. 120 chyba cappuccino kosztowało, także niedużo, jakieś 14 zł. No, aż... My mamy tutaj za 4 zł. Dopiero co kupiliśmy, no ale to dopiero, gdybyśmy nie mieli, to ja bym z chęcią tu usiadła. A co najlepsze, ja wczoraj byłam na końcu tej plaży i widziałam, że jakieś bungala, coś tam tu na dole, no ale na górę nie doszłam. Po drodze zatrzymaliśmy się jeszcze zatankować nasz skuter do pełna. Litr paliwa kosztuje 4 zł w Tajlandii, więc myślę, że to dobra cena. Full. Ile tam nam weszło? 3,5 litra prawie będzie. Mieliśmy jechać na punkt widokowy, ale po drodze jest jeszcze jakieś miasteczko. Marika mówi, że tam jest fajna plaża, gdzieś tam zobaczyła, jak to wygląda, więc jeszcze tam jedziemy. Dosyć dobrze nam idzie dzisiaj ta droga i szybko bym powiedziała, ładne widoki po drodze, naprawdę warto tutaj przyjechać na dłużej i przejechać te trasy skuterkiem. Wolniej robić, nie wiem, co 50 km, znaleźć sobie nocleg i pozwiedzać okolice. Jest tutaj dużo wodospadów w okolicy, z tego co widzimy na mapie, no ale dzisiaj mamy określony, ścisły plan, więc ruszamy. Ale no właśnie, te wodospady, no to trzeba przyjechać w innych miesiącach, nie w takiej porze suchej. Ale tak jak Marika powiedziała, przyjemnie się dzisiaj jedzie. Jesteśmy już w tej miejscowości, zostawiamy plecaki przy skuterze. No i Marika dobrze zauważyła, że to wygląda trochę jak w Sihanoukville. Droga i tutaj taka, no powiedzmy tam dalej jest plaża, ale tutaj taka przestrzeń do relaksu. Ale jest jakby nieturystyczne miejsce, więc mało turystów, nic tutaj się nie dzieje. Tak lokalnie. I widzę, że tutaj pan jeszcze kawę robi na bieżąco. I to z takiej maszyny, której nie widzieliśmy, zobacz. Takiej maszyny to ja jeszcze nie widziałem. Patrzcie to. Welcome. Welcome. Zobaczcie. Welcome to Thailand. Patrz i tutaj. Patrzcie, no jeszcze pan tutaj. Hot coffee? Zobaczcie, no zaraz zobaczymy. Marika mieli kawę. Marika dzisiaj będzie baristką. Mam nadzieję, że będziesz moją ulubioną baristką. Mari już powoli kończy. Pan powiedział, że musi to zmielić wszystko, co tutaj jest. Arabica from Chiang Mai. A, gdzie pan mówi, że kawę z Chiang Mai sprowadza? Pełne. Ma pełne, już chyba nic. More. More. No, pan mówi, że więcej. Teraz Pan podniosła to to do be number góry. Musi teraz poczekać chwilę, żeby ta woda zleciała. Mari już wycisnęła kawę. No zobaczcie, espresso trochę. A jeszcze raz. Jest jeszcze woda, tak. Prawie 5 było teraz. 5 barów. No i mamy espresso zrobione, zobaczcie. Trochę dużo wyszło, bo za wolno to robiłam i powinno być takie quick, pan mi powiedział później. Yeah. No a ja zrobiłam to powoli i myślałam, że najpierw powoli. No nic. Mocna? Ja już spróbowałam, tak, mocna, ale intensywna, bardzo dobra w smaku. No i tutaj pan mówi, że ma swój sklep, tylko gdzieś w górach. Espresso kosztuje 40, czyli niecałe 5 zł. Kawę mamy, przyszliśmy zobaczyć na plażę. Patrzcie, ładna, piękna plaża, piasek też dość bardzo taki drobny. Patrzcie, nikogo nie ma, tam jakieś osoby się daleko kręcą, 0 turystów. Tutaj z tej strony też kilka osób, ale długa ta plaża, jaka piękna. Ale ładnie to wygląda. I kolor wody tutaj jakiś jest ładny. Nie no, elegancko. Patrzcie, po całej długości, tam 2 osoby na plaży. Byliśmy pierwszym gościem, kolega mówi, że to na szczęście, także zbieramy się, już są następni, już wcześniej był też ktoś, także superanckie miejsce. Warte polecenia. I ta plaża tutaj, nie dość już szeroka, te palmy, pięknie. I woda, kolor wody jest taki niebieski, aż rzadko spotykany już teraz w Tajlandii, moim Jak zdaniem. gdzieś na wyspach. Tak, no na lądzie w ogóle tego rzadko widać. Aż się dziwiliśmy, dlaczego to jeszcze nie jest tu obładowane jakąś turystyką, bo plaża przepiękna. My ruszamy dalej, ale tym razem zmiana kierowcy. Marika dużo jeszcze nie jeździła w tej Tajlandii teraz, więc będzie nadrabiała na trasie. Po drodze się zatrzymaliśmy, można powiedzieć w centrum, ale to taka wioska jest bardziej. Zobaczcie, chińskie miasteczko. Brama wjazdowa była, też były napisy po chińsku. Tutaj jest jakaś, co my tutaj mamy? Jakaś świątynia chińska i buddyzm. Połączenie tego, na to wygląda. Cała ta dzielnica jest zrobiona w takim chińskim stylu. Tutaj zobaczcie, to też. Tutaj jest jakaś kapliczka i widzę, że pani tutaj gotuje coś albo przygotowuje się dopiero do gotowania. No tak, dopiero jakieś garki wyciąga, tam widzę mój ulubiony boczek leży. Tutaj jakieś graffiti mamy pomalowane, też chińskie obrazki, chińskie napisy. No jest ta piękna wieża, widać, że trochę kolory tutaj zniknęły. Powiem wam, że podoba mi się takie połączenie, bo tutaj trochę Chiny, a tutaj zobaczcie już Tajlandia. Pięknie tutaj. Pięknie, tak, ładnie to wygląda, podoba mi się. Te budynki trochę wyglądają teraz jak jakieś amerykańskie, jak amerykańska wiocha gdzieś na Dzikim Zachodzie, Patrz, tylko bez asfalt, basen. Podoba nam się ta wioseczka. Po drodze patrzymy na mapie, jest jeszcze jakieś jezioro, wygląda to na jakiś sztuczny zbiornik, bo widać, że są wały usypane. Ale tutaj nie widać, żeby ktoś jakieś ryby łapał. Z drugiej strony bardzo ładny widok, widzicie góry z tyłu, a z przodu pełno palm. Fajnie, bo myśleliśmy, że znamy już dość dobrze Tajlandię, a teraz jeździmy skuterem i odkrywamy takie tereny.
Tutaj ludzie jadą, machają, wiecie, już jakby troszeczkę inaczej jest, bo tam, gdzie są miejsca mega turystyczne, no to ci Tajowie też się już trochę inaczej zachowują. A tutaj tacy jak w Kambodży. O, cześć, cześć, cześć! All of my life, I swear I'll spend it dreaming. All of my life, I swear I'll spend it. Zatrzymaliśmy się na kolejnej plaży, zaraz wam pokażę plażę. No, plaża jest tutaj blisko, ale pani tutaj coś sprzedaje, więc idę zobaczyć. O, widzę, pan jakiegoś loda zajada, więc jakieś słodkości. Tutaj jest menu, co pani sprzedaje. No tak, rożki, lody. Hello! Ice cream pani ma, widzisz, popcorn. Zobacz, Popcorn 25 3 zł, 25 batów, proszę bardzo. 25 baht. Tutaj jakieś posypki do tych lodów, lokalne lody. Jesteśmy już na plaży, zobaczcie jakie one są długie i bez ludzi, tutaj nic się nie dzieje. Widać, że jeszcze niedawno był przypływ, bo woda, zobaczcie, tutaj jest jeszcze mokro, więc ta woda była dość wysoko, no nie wiem, tutaj jest z 10 metrów odeszła ta woda. Tam widzę dalej jakiś pomost, w ogóle ludzi nie ma, no relaks tutaj jakby ktoś chciał przyjechać. Podoba się? 2 resorty tutaj były, po drodze mijaliśmy. Tak. I tak na odludziu, one całkowicie na spokój, ciszę i odpoczynek, więc mi się podoba bardzo. Nie wiem, czy dla mnie byłaby ta woda trochę za wysokie, za duże fale i tak bardzo stromo, więc właśnie ty też tutaj widać, że woda aż dotąd dochodzi, czyli Tak, właśnie plaże to w sumie... mówiłem, no. Aha, mówiłeś, to nie słyszałam, widzisz? Tak, także myślę, że to trochę jak na Sri Lance wygląda, że po prostu bardzo szybko schodzi to, nie? I widać tam jakieś kamienie, wydaje mi się, więc trzeba by było poczekać na odpływ całkowity, żeby tutaj się nie poranić ewentualnie. To ostatnio kilka razy widziałem, no i nie wiem, czy to jest jakiś owoc, czy to po prostu jest niejadalne. Wiadomo, że Tajlandii daleko do Indii, ale też tutaj po drodze widzieliśmy, no tutaj są akurat jakieś śmieci, więc ludzie wywalają, no to się rozwala te trochę, ale widzieliśmy też takich dzikich trochę wysypisk tutaj w Tajlandii. Kiedyś na północy też tego widziałem, więc no są miejsca, gdzie o to nie dbają aż w taki sposób jak u nas. Niedawno byliśmy tam daleko na tej plaży, zobaczcie, to jest cały czas ta sama plaża, piękna. Przyjechaliśmy tutaj na taki pomost, ale zobaczcie, on zrobiony taki stary z betonu. Marika dalej jedzie. Koledzy tutaj się już relaksują, rybki połapane, widzę, że tutaj jest sporo wędkarzy. Patrzcie, ten tutaj przyjechał kolega, sprzedajesz jakieś zupki chińskie? No i relaksik, no, coś podobnego jak w Kambodży. Nie kolego, siam sobie leż. Patrzcie, zupki chińskie, tutaj pewnie coś ma w lodówce, jakby ktoś chciał. Sporo wędek tutaj porozstawianych i cały czas coś łapią. W ogóle na całej długości, zaraz wam pokażę. Jaka duża Tutaj pan ryba! też się relaksuje. No to wiadro puste, nic nie ma złapane. Na całej tej długości tego pomostu ludzie stoją i łapią ryby. Rybki się suszą, zobaczcie, oprawione, zasolone widzę, solą posypane, tutaj poprzecinane. Pewnie jakiś grill będzie niedługo. Pozaglądam chłopakom zaraz w wiaderka, czy mają coś na pana. O, zobaczcie, nawet tutaj kolega z siatką łazi i łapie. Co my tutaj mamy? Pusto. Nie biorą, czy co? Tutaj kolega ma pozastawiane. To nawet nie zajrzymy. Tam o, młody chłopak też już łapie sobie rybki. Tutaj kolega też idzie z wiaderkiem. Mamy coś? Patrzcie. Ale to sardynki, takie malutkie rybki. No będzie. Kotlety rybne można z tego zrobić jak najbardziej. Chociaż tam gdzieś tam na grilla zrzucą, to też sobie tam można trochę poobgryzać. Takie małe rybki to nawet ości nie trzeba wyciągać. Jak je się przygrilluje, to w całości można jeść. Tutaj kolega co? Tu pewnie ma pochowane jakieś te rybki. Zaraz tam widzę jeszcze jakieś wiaderko u kogoś, ale też zamknięte. Jakaś dziewczyna pod tą parasolką jest. Też tak łapie, żeby słońce nie świeciło. Patrzcie, ile ten ma haczyków. 2, 4, 6, 8, 10, 12 albo 14 haczyków. Nara, no to ładnie. No takie malutkie później łapią. A tutaj co jest w tym wiaderku? Nie ma. Myślałem, że tu będą jeszcze ryby. Zobaczcie, jak ta plaża pięknie się prezentuje. Jesteśmy teraz na wysokości plaży. Fale się tutaj kończą. Patrzcie, to jest jedna strona. Bardzo mało ludzi. Tam jakiś widzę biały, tylko jeden, a tutaj lokalni chodzą i coś łapią. Wyciągają z wody. Może i kraby. Mari na skuterze. Zobaczcie, tutaj jest druga strona. Piękna, długa plaża
Aż jestem zdziwiony, że tutaj nie ma jakichś takich resortów i turystycznych miejsc porobionych, bo naprawdę to wygląda bardzo ładnie. Chłopaki coś tam łapią, obstawiałbym, że kraby, ale na 100% nie jestem pewien. Jedziemy dalej, naprawdę jesteśmy w szoku, jak te plaże tutaj wyglądają. Jak będziecie mieli czas i skuter, to weźcie skuter i nawet jak będziecie na Phuket, bo większość was jeździ też na Phuket. Phuketu wyjedźcie sobie po prostu do góry i cały czas wybrzeżem jedźcie. Coś pięknego. Aż, no tak jak Marcin powiedział, jesteśmy w wielkim szoku, że nadal takie miejsca są w Tajlandii. Zgłodniliśmy też już, więc czas coś zjeść, ale jak na razie tutaj widzę, tam pani miała papaja salat, tutaj jakieś kurczaki na głębokim oleju, tu widzę jakieś, ale tu widzę już jakieś parówkowo bardziej, czyli takie tajskie przysmaczki, paróweczki jakieś, zobaczcie, no takie rzeczy, to nie dla mnie, tego nie jadam. Tutaj jest jakiś kurczak grillowany, okej, zobaczcie jeszcze, tutaj są tylko jakieś napoje bardziej, albo jakieś herbatki. No nic nie wpadło mi w oko, jedziemy dalej. Głodna? Tak też coś myślę bym zjadła. No to jedziemy. Dojechaliśmy na punkt widokowy, ale trochę nas już dupki bolą po tym. Ojejku, ale dzisiaj no coś niewygodnie. Cały ten mnie tu pośladki, aż tak przez to chyba, że te siedzenie mamy dzisiaj dużo, no plecak po środku i nogi cały czas tak są. Ale strasznie, jakbym miała, nie wiem, trochę zakwasy, trochę jakiś ucisk, zaścisk. No w każdym razie zaparkowałam skuter, a tu się czegoś dowiedziałeś? Tak. 90 batów za wjazd samochodem, skuterem nie można wjechać albo na pieszo. Pani myśli, że jakieś 15 minut się idzie na pieszo, 1 kilometr jest tam gdzieś pod górę. Podjęliśmy decyzję, że jedziemy za 90 batów, bierzemy nasze plecaki ze sobą, nie będziemy tak z tym włazić, no i pojedziemy tym samochodem. Tutaj jest cennik. O, pani już nie ma, bo tutaj taki mały róż, że pani tutaj nie siedzi w środku cały czas, gdzieś tam sobie poszła. O, pani wraca dopiero. Czekaliśmy dosłownie minutę, kolega podjechał samochodem, no nie ma więcej turystów, tylko my wsiadamy. Akurat podjechała spora ekipa, więc będziemy czekać, tu już następne samochody się ustawiają, no i pewnie tutaj kilka osób się dosiądzie. A tak się nazywa ten punkt widokowy. Jedziemy. Myślę, że będzie krótko, nie długo, no bo jak miało być na pieszo 15 minut, to myślę, że takim samochodem to będzie 2-3 minuty i będziemy na miejscu. Piękne widoki nam się szykują. 5 minut i jesteśmy już na górze. No powiem wam, górka spora, więc z buta to jak będziecie szli, to przygotujcie się na spore wyzwanie i weźcie sobie trochę wody. Dla tych widoków tutaj wjechaliśmy na ten punkt widokowy. Zobaczcie, tam gdzieś dalej jest skała James Bond. Także to są te tereny. Tutaj jest jeszcze taka platforma zrobiona, można sobie stanąć, zrobić zdjęcie, podziwiać te widoki. Widzieliśmy też, że są jakieś domki i namioty. Można pewnie jakąś nockę tutaj sobie zarezerwować. Oczywiście jest sporo spotów, gdzie można sobie pstryknąć foto. Pięknie tutaj. My się powoli zbieramy, czekaliśmy za jakieś 10 minut na samochód, przyjechał, także no ludzi trochę czeka, to musimy się pośpieszyć, ale taka jeszcze informacja dla Was. Mamy z jednej strony z widokiem kawiarnię, coś tam można jakąś zupkę chińską zjeść, a tutaj po drugiej stronie jest taka bardziej lokalna knajpeczka, gdzie wypijecie herbatę za 40 batów, czy nawet cappuccino też za 40 batów, a tam już za 80. Ale to wiadomo, zależy co chcecie i ma Pani tutaj również jedzenie. My już zapakowani siedzimy w busie. Ja jeszcze film zapisuję, żeby go dodać na dzisiaj. Warto przyjechać tutaj na ten punkt widokowy. Pięknie. Tak, nawet z krabi, skuter wziąć i śmigać tutaj. Tutaj są nawet w okolicy jakieś hotele, więc nawet możecie sobie przyjechać. Nawet jak macie zarezerwowany już jakiś hotel tam na Phuket, no to tu przyjedźcie sobie na jedną nockę. I ponoć wschody słońca z tej strony są rewelacyjne. My niestety tym razem odpuszczamy. Czas nas goni, jedziemy dalej. Tak. Ale kiedyś mam nadzieję, że wrócimy. Pętlę można tutaj taką zrobić, jak robiliśmy na północy. Także jest co tutaj robić. Ta droga teraz mi przypomina wjazd na Machu Picchu autobusem rano. To już było stromo, wyboisto. Zobaczcie jak tutaj stromo, więc skuterem. No nawet chyba jest to zabronione, żeby tutaj wjeżdżać, dlatego że zabronione są te pick-upy. A mi się wydaje, że zabronione po to, żeby zarobić na tym pieniądze, no bo jednak ludzie skuterem by wjeżdżali tutaj, a tak to zarobią pieniądze. No i na piechotę tak, znaczy dacie radę, ale zobaczcie, po pierwsze jeśli jadą, to jest duży kurz, a po drugie, no nie mówią tak jak na dole, mówią 15 minut, to jest myślę, że więcej na pieszo. My już załadowani na skuterze, ruszamy w trasę. Powoli nam się kreuje myśl, czy nie jechać jeszcze 130 km dalej do Krabi. Żeby już dojechać. Bo jutro mamy skuter do oddania między 8 a 10 rano. I no właśnie, a stąd jutro rano byśmy też musieli, znaczy z miejscowości tutaj gdzieś w okolicach byśmy musieli tak wyjechać 7-8 rano też. Więc no nie wiemy, czy nie lepiej już całą trasę naraz zrobić niż jutro jeszcze tyle kilometrów. A jutro może byśmy przynajmniej coś pozwiedzali jeszcze.
Podjęliśmy decyzję, że jedziemy teraz jeszcze 120 km. Myślę, że to nam zajmie jakieś 3 godziny, także... Zobaczymy, którą mamy godzinę, bo nawet no, zaraz zobaczymy. ciężko powiedzieć. Za 3:06. No to 18 godzina. 9, tak. Że będziemy o 9. Jesteśmy tak głodni, że po drodze jeszcze kurczaka sobie zamawiamy. 200 batów kosztuje, 24 zł wychodzi. Pani mówi, że już jest gotowy, więc bierzemy sobie jednego, przekąsimy. Marika z ryżem? Sałatka może jakaś. O, papaja? Albo z ogórkiem, zaraz zobaczymy, co pani tutaj ma. Tu jest jeszcze taki zlew do umycia sobie rąk, wiadro stoi. O, widzę, że pani już kurczaka nam tutaj kroi. Pięknie. Oni tutaj ciachają inaczej niż u nas. Zamówiliśmy sobie jeszcze sałatkę z papai do tego, a tu jest papaja, marchewka, pomidor, czasami też dają ogórka, jakieś zioło wleci, oczywiście cukru tam pani też da sporo i sosu rybnego. Jest już nasz kurczak pocięty, jest też sałatka, o, tu widzę orzeszki. Aha. Smacznego. Smacznego. Dojechaliśmy pod nasz hotel, zarezerwowaliśmy jeszcze hotel, przejechaliśmy dzisiaj 205 km na tym sprzęcie. Trochę dupa boli, ale idziemy zarejestrować się do pokoju. Tak się nazywa nasz nowy hotel. Pani już wzięła od nas 202 paszporty, także idziemy. 116 zł daliśmy za 2 noce. Kopunka. Okej, sprawdzamy pokój 202. Światło Marii zapala. 116 zł za 2 nocki. Widzę telewizor, jest jakieś biurko, pokój. No zobaczcie, łóżko dość spore. Tutaj mam klimka. Jest jakaś szafa, można coś powiesić, zaraz sprawdzimy łazienkę. Jest, piękna łazienka. Ale perełka się trafiła. Czyściutka, piękna łazieneczka, lustereczko. Superancko. Mamy jeszcze widok? Coś, Jakiś nie wiem, widok? jak to się otwiera? A, mamy Na ulicę. Na ulicę, tak, ale superancko. Zadowolony? O, dobra cena, superancko. W ostatniej chwili. Zarezerwowałam dosłownie 10 minut przed przyjazdem. Chwilę się ogarnęliśmy w pokoju i ruszamy jeszcze na nocny market. Może jakieś jedzenie kupimy do pokoju albo na później, bo ja na razie głodny nie jestem. No ja też nie, A ale one jedynie jeszcze... co, to myślę, że wodę trzeba kupić jeszcze i do łóżka. Tak. Te jednak 205 km to jest nasza, czy tam ponad, myślę, że to wyszło, bo my jeszcze trochę zboczyliśmy. Ja zaznaczyłam te główne punkty, także no trochę męczące. Tyłek boli, no i takie zmęczenie w ogóle już. Tak, jedziemy chwila i wracamy odpoczywać. Marcin szuka miejsca parkingowego, ale zobaczcie, na co trafiliśmy. Pokaz dronów. Ale mamy farta. I w ogóle widzimy, że w mieście coś się dzieje. Jakieś stragany są porozstawiane. Z tej strony też oświetlone. Ulica zamknięta, ale pięknie. Spóźniliśmy się troszkę, drony wracają do bazy, ale coś tam zobaczyliśmy. No Marcin parkował, to chyba trochę mniej widziałeś niż ja. A ja widziałem z daleka, ale myślałem, że to jakaś dekoracja na dachu hotelu jakiegoś. A podjechaliśmy bliżej, a to drony. Piękne było. Pokaz tych dronów to było otwarcie właśnie tego festiwalu. No i tam są namioty takie po drugiej stronie. Zaraz się przejdziemy, ale najpierw idziemy do 7-Eleven. Przez cały dzień wypiłem 2 kawy i z pół litra wody może, więc mam taki niedobór wody. Od razu butelka gazowanej, wiecie, czanga gazowanego. No do tego mam też butlę. Idziemy popatrzeć sobie tam, co oni tutaj nam dzisiaj przygotowali. Uśmiecham się, bo chłopaki tu zaczepiają. Tak? No. Cześć chłopaki. No, teraz nieodważni. Ale trafiliśmy, bo od razu możemy zobaczyć, skąd one startowały i jak wyglądają te drony. No powiem wam, że nie takie małe. One są specjalne, to nie są takie jak my używamy, tylko one generują różne kolory. Zapytaliśmy kolegi, to powiedział, że 500 dronów dzisiaj uczestniczyło w pokazie. Można jest tutaj przyjść, o właśnie, my też braliśmy, sprawdziliśmy, No. o, tam ktoś Chyba taki nagrywa duży, jeszcze, ale tak. ten to taki... Tamten jest konkretny, konkretny, większy no. niż ten nasz. Jeszcze nie wiem o co chodzi, ale to pewnie jest coś do sterowania albo można zaprogramować, bo oni odkręcają to z każdego drona. No i te drony później tutaj na półeczkę chowają. Widzimy, że to już końcówka, jakaś scena też była. Zobaczcie, niektóre stoliki już puste. No i wam powiem, żeby to tutaj było jakoś co tydzień robione, no to fajnie, bo tak to tutaj no to jest trochę nudno w tym krabi, a jak coś takiego rozstawili, to można tutaj coś sobie porobić. Dawno nie było grane, Marii.
Ale ja tak najedzona po tym kurczaku. Sushi sprzedają. Mari coś źle trafia ostatnio z tym sushi, właśnie zawsze jest najedzona. Tutaj pani jakieś wieprzowe kuleczki, kiełbaski sprzedaje. Zaraz zobaczymy, ale tu jakieś desery widzę. No tak, coś na słodko. No, tego też nie chcemy, zaczepiłem się. Są jeszcze jakieś stoiska otwarte, ale one już się powoli zbierają i to większość. Po tamtej stronie już pozamykane i tam widzę, że od strony ulicy jeszcze jakieś jedzenie można dostać. Jaki fajny pomysł na recykling. Butelki, patrzcie, plastikowe, kolorami dobrane i zrobiona no taka ryba. Tutaj jest ogon. Mari, to ten wieloryb, którego widziałaś w Tajlandii. No, pięknie. Zobacz, co tutaj jest krab. On ma tak też z samo plastiku. butelki, plastik, piłeczki. To też musi być wszystko z jakiegoś recyklingu zrobione. Sieci rybackie. Tam słychać butelki gniotą cały czas. Piękne. Tutaj była scena, no już ją rozbierają, ona jeszcze stoi, ale to już ją rozbierają. Podejrzewam, że ten festiwal tutaj trwał nie jeden dzień, tylko kilka. Tam jeszcze sprzęt stoi muzyczny. No fajnie tutaj musiało być. No niestety się spóźniliśmy innym razem. Tam widzę, że jeszcze drony latają, migają. Także sporo tych dronów tutaj było, tych co robiły show i też które latały dookoła i nagrywały te show. Jeszcze nie jestem głodny, ale biorę sobie do pokoju, bo później będzie wszystko pozamykane. Zupę, oczywiście nudlową, ale bez nudli, biorę warzywa i powiedziałem pani, że chcę z tą wołowiną, którą tutaj widzicie. Kobietki albo panowie z długimi włosami, czy też wam się coś takiego dzieje od kasku? To jest po prostu dread. Ja to będę musiała odciąć dzisiaj. To już jest niemożliwe do wyplątania. To się gdzieś wplątało w kask, nawet nie wiem kiedy, jak. No i coś takiego się zrobiło. Jeśli macie jakiegoś tipa, to dajcie znać. Długi dzień. No, aż ciężko coś powiedzieć. Zresztą chyba widać, przynajmniej po mnie, bo ty to jakoś świeżo wyglądasz, a ja już czuję się naprawdę dzisiaj. Wymęczyła mnie ta droga. Jak już wcześniej chyba powiedziałam, to była najdłuższa trasa, jaką zrobiliśmy na skuterze jednego dnia. I to nie planowanie, bo mieliśmy Tak, początkowo zatrzymać się... W jakiejś tam miejscowości z 80 km mieliśmy dzisiaj przejechać. Plus minus. I widzicie, u nas zawsze wychodzi inaczej. Także tak samo mieliśmy trochę inny plan w sumie na całą tą... Nie pętlę, nawet w sumie nie myśleliśmy, żeby tu pętlę zrobić. Ale tak wyszło. Ale tak wyszło Tak. i no ja tylko żałuję, mogę powiedzieć, albo żałuję. No szkoda, że tak mało czasu mieliśmy, bo tutaj warto przyjechać na dłużej. Na pewno. I jeszcze przyjedziemy tutaj, bo tutaj te tereny są trochę dzikie, trochę mało turystyki tutaj jest, także są fajne miejsca. No tylko jeżeli chcemy na przykład pozwiedzać te wodospady, które tutaj też są i jest ich trochę, no to musimy przyjechać w innym terminie, więc no mamy co tutaj jeszcze nadrabiać. Dziękujemy za oglądanie, dziękujemy, że byliście dzisiaj z nami. Trzymajcie się, do następnego. zobaczenia. Pa! Cześć! Mua! One, two, three, let me see what you see. I just wanna understand what you see in me. And 4, 5, 6, am I complicating it? How could anybody love someone so damaged? And we don't always add up, but somehow we're always enough. 7, 8, 9, 10, baby, here we go again. If this is just a fraction of what lies ahead, then count me in, 'cause you know I'm loving this, I'm loving this. You make me feel even though I'm odd. Subtract what's left and carry my heart. Believe in what we got. Pay no attention what you've been taught. You plus love plus me. 1 plus 1 makes 3. How can this be? You and me make a prime number. I see that smirk, guess you better check my work, 'cause the way you got me feeling is a little bit blurred. So leaning close, nobody